Witam serdecznie. W ostatnim czasie dość dużo koncentrowałem się na przedstawianiu Wam różnych gier. Kontynuowałem cykl Gramy na Amidze NG. Dzisiaj proponuję coś zupełnie innego, czyli recenzję sprzętu. Chcę Wam przedstawić urządzenie, które niedawno nabyłem, a jest to VeloCap HDR T-Box Deluxe V3, którego sprzedażą zajmuje się firma C4i. Urządzenie jest graberem HDMI, a więc jak się domyślacie, służy do rejestracji obrazu z ekranu monitora na nośnik USB, ewentualnie bezpośrednio po kablu USB przesyła obraz do komputera PC. Także zapraszam do recenzji. Produkt dostarczany jest w zwykłym, standardowym, szarym pudełku. No być może ja, jako osoba, która od 20 lat pracuje w branży opakowań tektury falistej, powinienem się teraz zrzymać i powiedzieć: firmy, zamawiajcie fajne, ładne, kolorowe pudełka z nadrukiem, bo to przyciąga klientów. No ale prawda jest taka, że dla zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, który chce kupić graber HDMI, nie opakowanie jest najważniejsze, więc ja akurat to mogę w pełni wybaczyć. Trochę mniej mogę natomiast wybaczyć brak bateryjek do dołączonego pilota, bo o ile zrozumiałbym, że w urządzeniu powiedzmy za 50 zł, no nawet te parę złotych ma jakieś znaczenie, no to myślę, że w graberze za 8 stówek można było jednak te parę złotych jeszcze przeznaczyć na zakup dodatkowych baterii, no ale to w sumie mało istotny szczegół, który nie może w istotny sposób rzutować na odbiór całości. Oczywiście po otwarciu opakowania znajdziemy urządzenie. Urządzenie ma dosyć kompaktowe wymiary. Gdzieś tam na oficjalnej stronie internetowej robi wrażenie większego, ale naprawdę nie zawiera dużo miejsca na biurku. Jest wyposażone w szereg gniazd, wejścia i wyjścia. Jest też oczywiście wyposażone w panel nawigacyjny z 3 przyciskami. Jak już wspomniałem, urządzeniem można też sterować pilotem. Dodatkowo w środku znajdziemy też okablowanie. Jest więc kabel do nagrywania analogowego. Z jednej strony ma jakby złącza typu cinch i VGA, z drugiej wyjście HDMI do podłączenia do rekordera. Dodatkowo jest kabel HDMI standardowy, jest też kabel do podłączenia PC za pomocą złącza USB. No i jak wspomniałem, jest też pilot. Nie zabrakło oczywiście instrukcji obsługi. Ona jest w języku angielskim, ale dla naszych rodzimych klientów przygotował też wersję elektroniczną w PDF-ie w naszym rodzimym języku. Dodam, że w opakowaniu znajdziemy też zasilacz, którego już tutaj nie pokazywałem. Niemniej producent na swojej stronie chwali się, że jest to zasilacz lepszy i mocniejszy względem starszej generacji tego urządzenia. Na stronie producenta znajdziemy też szereg zdjęć i szczegółowy opis danych technicznych, jakimi może się pochwalić najnowsza odsłona nagrywarki zewnętrznej VeloCap. Jak może niektórzy z Was wiedzą, wcześniej używałem innego urządzenia firmy ID4 Mobile i swego czasu na blogu opisałem blaski i cienie związane z użytkowaniem tego produktu i dlatego zacznę trochę może nietypowo i porównam mój najnowszy nabytek ze starszą konstrukcją. To, co bardzo rzuciło mi się w oczy, a w zasadzie w ręce, to dość duża różnica masy urządzenia względem starszego produktu. Zatem testy zacząłem, a jakże, udając się do kuchni i położyłem oba grabery na wagę kuchenną. No jak widzicie, różnica nie jest aż taka duża, bo zaledwie 50 gram. Niemniej, pewnie dlatego, że też nowe urządzenie VeloCapa po prostu ma bardziej małe, smukłe, kompaktowe wymiary, to odczucie masy jest jakby jeszcze większe niż jest to w rzeczywistości. Ja wiem, że to być może mało profesjonalne podejście do tematu, no niemniej jest coś takiego w podświadomości, że jeśli coś jest cięższe, lepiej leży w dłoni, to uważamy to mimowolnie, że jest to urządzenie solidniejsze, z wyższej półki.
No i jak widzicie tutaj na załączonych fotkach, jest to urządzenie rzeczywiście, które ma mniejsze gabaryty, więc też i na biurku zajmuje mniej miejsca, co zawsze jest dodatkowym atutem. Przejdźmy jednak do rzeczy znacznie ważniejszych niż gabaryty czy waga. Pierwszą różnicą taką najbardziej zauważalną jest to, że VeloCap 3 ma pilota i ma menu ekranowe, które tutaj widzicie, gdzie możemy sobie ustawić podstawowe opcje nagrywania. Ja jeszcze do tych opcji wrócę przy okazji możliwości nagrywania dźwięku, natomiast teraz przejdę do kwestii związanych z nagrywaniem obrazu. Materiał możemy rejestrować w dwóch trybach, albo bezpośrednio na pendrive'a czy zewnętrzny twardy dysk, ale możemy też, jak widzicie, podłączyć kablem USB urządzenie z PC-tem i tutaj, jak widzicie, można sobie spokojnie uzyskać obraz z poziomu OBS-a, co umożliwia w zasadzie prowadzenie streamów na żywo, prezentujących bezpośrednio Blood Workbencha czy jakąś grę, w którą chcemy grać. Natomiast przy tej okazji wyszedł pierwszy mały minusik, mianowicie VeloCap V3 jest tutaj bardzo wrażliwy na połączenie kablowe i dodam, że musiałem użyć 5 czy 6 kabli USB, by w końcu któryś zadziałał, gdyż większość niestety nie chciała działać, włącznie z tym dołączonym do urządzenia. Przynajmniej nie chciała działać z moim dosyć leciwym laptopem. Natomiast próba połączenia z moim głównym komputerem służącym do montażu, komputerem stacjonarnym, który jest nieco oddalony od biurka amigowego, więc musiałem użyć przedłużki USB. Tutaj już nie było mocnych i niestety nie dało się w żaden sposób uzyskać sygnału, także trzeba mieć dobre kable i graber umiejscowiony w miarę blisko maszyny, z którą chcemy się łączyć. Ja jednak w najbliższym czasie nie mam zamiaru nagrywać streamów na żywo na swoim prywatnym kanale. Raczej, jak wiecie, koncentruję swoją działalność na prezentowaniu wcześniej zmontowanych już filmów, także kupiłem ten graber z myślą o nagrywaniu bezpośrednio z Amigi na pendrive'a. No i tutaj pokazuję Wam pierwszą fajną cechę, którą ma ten graber względem poprzednika ID4 Mobile, mianowicie nie przerywa nagrania przy zmianie rozdzielczości. Odpaliłem grę z ekranu Full HD. Tutaj gra działa w niższej rozdzielczości, jak widzicie, ale nagranie nie zostało przerwane. Co prawda pojawił się na chwilę czarny ekran i paseczek z informacją o zmianie rozdzielczości, natomiast nagranie cały czas trwa. Starszy graber po prostu przerywał lub wręcz uszkadzał nagranie, więc musiałem pilnować, żeby po prostu nie odpalać albo nie włączać nagrania, zanim granie przełączy się na swoją rozdzielczość, bo jeśli chciałem nagrać dwuklik z ikony Workbencha i start gry, która działała w innej rozdziałce, to nie miałem nic i musiałem powtarzać nagranie od nowa. Tutaj, jak widzicie, gra działa. Po zakończeniu gry wraca z powrotem do rozdzielczości Workbencha i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nagrania zostają zachowane, także wielki plus dla VeloCapa. Cechą charakterystyczną Amigi, niedostępną chyba nigdzie indziej, jest ściąganie ekranów. Oczywiście poprzedni mój stary graber tu również się wykładał popisowo i uszkadzał nagranie. Jak widzicie, VeloCap V3 radzi sobie z tym świetnie. Oczywiście nie jest to cecha specjalnie zrobiona pod kątem Amigi, a raczej dzieło przypadku. Niemniej, wielki plus. Dalej, jak widzicie, posunąłem się do innego eksperymentu i zapodałem tutaj tryb ekranu o odświeżaniu 75 Hz. Oczywiście jest to tryb nieobsługiwany przez ten graber, ale nie jest to jakiś minus, bo chyba wszystkie grabery na rynku, a przynajmniej te takie półprofesjonalne, dostępne w jakiejś ludzkiej cenie poniżej 1000 zł, nie obsługują tego odświeżania ekranu. I byłem ciekaw, co się stanie. Jak widzicie, pojawił się czarny ekran, niemniej po powrocie do ekranu o rozdzielczości 60 Hz nagranie dalej było kontynuowane, plik nie został uszkodzony i znowu muszę tutaj pochwalić trzecią generację VeloCapa, że radzi sobie z tym świetnie,
Wiadomo, uszkodzone nagranie przy montażu to jest jeden wielki kłopot. W zasadzie musimy nagrywać coś od nowa. A taki plik, który nie jest uszkodzony, a gdzieś tam ma fragment z czarnym ekranem, zawsze nadaje się do dalszej obróbki, do wycięcia niechcianego fragmentu, co oszczędza nam niepotrzebnych kłopotów. Ostatnią kwestią, którą trzeba omówić, jest kwestia dźwięku. Jak wiadomo, Amiga ma z tym niejakie problemy, a wiąże się to z tym, że niestety sterowniki do kart graficznych nie obsługują dźwięku przez HDMI, a więc jesteśmy skazani na dźwięk z karty dźwiękowej po kablach typu mały jack, czy ewentualnie kablach optycznych. No i wiązało się to właśnie z wieloma problemami związanymi z obsługą urządzeń typu grabery HDMI. Te zakładają, że jednak dźwięk jest przesyłany. Tak samo zakładał mój poprzedni graber, czyli ID4 Mobile, który po prostu miał wtyk mikrofonowy, ale on nie działał przy aktywnym sygnale HDMI. Nie potrafił tego mieszać i wiem, że różni amigowcy różnie sobie z tym radzili. Niektórzy gdzieś tam przesyłali obraz drogą analogową, byleby tylko móc wyprowadzić dźwięk. Teraz w sumie po wizycie w Bydgoszczy w CS Labie, gdzie widziałem skandablery wyposażone w wejście audio na małego jacka i odpowiedni przetwornik, który mieszał to z sygnałem wideo i wypuszczał po HDMI, to zastanawiam się, czy nie szłoby zrobić takiej przelotki przetwornikiem dla po prostu normalnych Amig NG, gdzie byłoby wejście HDMI, w środku przetwornik i kolejne wyjście HDMI. No ale to już jest dywagacja na inny materiał. Tutaj wracam do cech omawianego urządzenia. On ma aż dwa wejścia audio, wejście mikrofonowe i wejście liniowe. I co ważne i godne podkreślenia, to te wejścia analogowe nie są w żaden sposób blokowane podczas wykorzystywania sygnału z HDMI, także wszystko może być miksowane i mieszane. Nawet jest jeszcze wyjście liniowe, które możemy wyprowadzić osobno. Graber zakłada oczywiście, że naszym głównym i podstawowym wejściem audio będzie jednak wejście HDMI. I w tym menu ekranowym możemy sobie ustawić siłę wejścia, siłę głosu. Dla HDMI jest to pełna skala do 100. Dla mikrofonu jest to już tylko do 60, a to dodatkowe wejście liniowe pewnie w zamyśle było przewidziane jako jakieś tam dodatkowe tło, być może tło pod, nie wiem, nagrania lektorskie czy coś. I tam jest maksymalna siła głosu, którą możemy ustawić. Maksymalna ta skala kończy się na liczbie 10. No i tu trochę szkoda, że jednak dla wszystkich trzech urządzeń producent nie zdecydował się ustawić w skali od 0 do 100. No bo ułatwiłoby to trochę życie zwykłemu amigowcowi, który z HDMI nie korzysta, więc HDMI mogłem sobie od razu wyciszyć. Wejście mikrofonowe, które ma 60, teoretycznie można by tam podłączyć wyjście audio z karty muzycznej, natomiast stwierdzam, że jednak jest to chyba wejście typowo przeznaczone do mikrofonu, bo gdy podłączyłem pod nie wyjście liniowe z karty, to jednak były jakieś szumy, zakłócenia, burczenia. No nie, zdecydowanie nie. Zatem zgodnie z przeznaczeniem podłączyłem wyjście liniowe z karty muzycznej do wejścia liniowego w graberze. Problem w tym, że tutaj maksymalna skala kończy się na 10, no i w tym momencie przy bezpośrednim podłączeniu z karty muzycznej może być trochę jednak za cicho. No ja sobie poradziłem w ten sposób, że na szczęście przy moich głośnikach komputerowych mam też wyjście na małego jacka i po prostu podłączyłem nie bezpośrednio pod kartę muzyczną, tylko spiąłem właśnie wyjście z głośników do wejścia w graberze. Głośniki po rozkręceniu wolumen na max dają siłę głosu na nagraniu taką, jak możecie posłuchać. Amiga Tech, because some dreams never die. A z kolei tak brzmi wyjście liniowe mieszane z dźwiękiem mikrofonu. W tym momencie ostrzegam, że jakość dźwięku z mikrofonu nie jest najwyższych lotów, gdyż tutaj użyłem
taniego mikrofonu marketowego na jacka, bo mikrofon, z którego teraz słyszycie mój komentarz, jest na złączu USB i niestety nie mogłem go podłączyć. 7, 8, 9, 10. To w zasadzie wszystkie podstawowe cechy, które różnią VeloCab Deluxe V3 względem mojego starego Grabera i które są ważne z punktu widzenia amigowca. No ale powiem też o innych, bardziej oczywistych cechach. No więc powiem, że oczywiście urządzenie potrafi nagrywać w różnych proporcjach obrazu, co widzicie teraz, jak i w różnych rozdzielczościach, do 4K włącznie. I też jeszcze może powiem coś, co mnie zainteresowało, a więc urządzenie ma 2 wejścia HDMI i już sobie kombinowałem, że być może uda mi się podłączyć 2 Amigi pod 2 wejścia i będę sobie je przełączał, ale niestety jedno z tych wejść służy właśnie do przelotki z analogu. Podłączamy tam kabel, który pokazywałem na wstępie recenzji i niestety standardowego kabla HDMI nie obsługuje. No ale to, mówię, mały szczegół. Generalnie urządzenie oceniam bardzo dobrze, w zasadzie nie ma większych wad, rozwiązuje wiele problemów z punktu widzenia użytkownika tak nietypowego komputera jak Amiga. No ale oczywiście jego głównym przeznaczeniem jest nagrywanie obrazu z konsol, dekoderów telewizyjnych i innych rzeczy, czy na przykład też oczywiście z komputerów PC, jeśli ktoś nie chce nagrywać metodą software'ową. Reasumując, widzę tu mnóstwo zalet, bardzo niewiele wad, a te, które są, mogę przymknąć na nie oko. No, przydałaby się trochę mniejsza wrażliwość na jakość połączenia po USB z PC-tem. Pewnie nie zaszkodziłoby też rozszerzenie skali siły głosu, która umożliwiałaby pełną rozpiętość od 0 do 100 dla wszystkich wejść, ale mimo tych niewielkich zastrzeżeń, oceniając całościowo, stawiam tutaj ocenę wzorową.